Cześć! Dzisiejszy odcinek jest poświęcony alokazjom. Zapraszam Was do oglądania nowego odcinka z cyklu Z kamerą wśród roślin. Mam kilka gatunków. Tu w ręce trzymam alokazję Azlani Kameleon, którą hodowałam z bulwy. Tak naprawdę to mam już 3 bulwy z listkami i 2 bulwy, które puściły pędy. Niedługo już też rozwiną liście. I moja większa kompozycja z 3 gatunkami, te duże liście, tutaj możecie zauważyć, jest to Alokazja Venti. Kolejny gatunek to Alokazja Black Velvet i Alokazja Azlani Kameleon, podczas której przesadzania tutaj do tej kompozycji znalazłam bulwy i ukorzeniałam je w mchu Sphagnum. Ostatnio nabyłam również kolejny gatunek alokazji, Alokazja sinuata. Była promocja i nie mogłam przejść obojętnie. Jest może ładny okaz, ma tutaj wysuszone końcówki liści, ale jest tutaj liść, który niedługo będzie się rozwijał. Widać też bulwy wychodzące tutaj z tego podłoża produkcyjnego, także zdecydowałam się ją zakupić i dzisiaj w tym odcinku będę przesadzać, będę tworzyć nowe kompozycje. Venti dostanie osobną doniczkę, ponieważ przerasta mi już miejsce w witrynce i niestety nie mieści się, muszę ją wyciągnąć poza witrynkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W trakcie przesadzania zdecyduję, które trafią do której doniczki, czy w podłoże bigos, czy któraś zostanie w mchu Sphagnum. Rozpocznę może od wyciągnięcia alokazji z tej kompozycji, z tej jednej doniczki, ponieważ po obejrzeniu bulw, korzeni zdecyduję, do jakiej doniczki je przesadzę, czy będą też jakieś kilka sztuk w jednej, czy każdą z osobna, także zobaczymy. Staram się delikatnie wyciągnąć je z tego podłoża. Oj, tak sporo korzeni. Postaram się rozsupłać świat tak, żeby nie uszkodzić i rozdzielić te moje 3 alokazje. Azlani Kameleon wyciągnięta. Ona nie ma takiej bardzo rozbudowanej bryły korzeniowej. Tutaj widzę, jakiś uszkodzony jest korzeń. To go obetnę, żeby nie gnił. Azlani odrzuca liścia, ponieważ niedawno wypuściła jednego, tutaj ten piękny, i idzie też kolejny liść. Moje alokazje są nawożone przy każdym podlewaniu, ale mimo wszystko Azlani zdecydowała się odrzucić jednego liścia. Odłożę ją na bok i próbujemy z kolejną. Ok, dużo roboty nie było. Black Velvet, dużych korzeni to ona nie ma. Bulwa twarda, wszystko z nią w porządku. Ostatnio tutaj ten liść się pojawił. Długo czekałam, aż wypuści liścia, naprawdę długo. Ten jeden jest taki uszkodzony. Myślałam, że go odrzuci, ale trzyma się cały czas. Cały czas się trzyma, tego wypuściła. Także super, ja jestem mega zadowolona. Ok, odkładam na bok. No i mi ta duża Venti zostaje. Z alokazjami jest taki kłopot, że są to rośliny uważane za bardzo kapryśne i wymagające. Potrzebują bardzo wysokiej wilgotności powietrza, żeby rosnąć. Potrzebują nawożenia przy każdym podlewaniu i to takich dobrych odżywek, bo potrzebują dużo tych substancji odżywczych. Moja Venti naprawdę pięknie u mnie rośnie, nie odrzuca liści. Już 5. będzie tutaj u mnie wychodził. Także ja uważam, że ta alokazja jest łatwa w uprawie.
choć była trzymana w witrynce. Teraz, jeżeli ją wyciągnę z witrynki, bo niestety już nie mam miejsca na nią, no nie będę mogła poza witrynką utrzymywać tych 70 parę procent wilgotności, także zobaczę, jak będzie rosła. No ale nawozić będę, także z braku substancji odżywczych liści nie powinna odrzucać. Ale te 3 alokazje tak niedawno przesadzałam, 2 miesiące temu około, także podłoże jest w porządku, nie będę go wyrzucać, korzystam je ponownie. I teraz tak wyciągnę może alokazję sinuatę. Pojawiła się niedawno w dyskoncie. Akurat tak trafiłam, że było jeszcze kilka sztuk przecenionych. I stwierdziłam, idzie mi dobrze z tą Venti, więc spróbuję też z tą alokazją sinuatą. Wyciągnę ją z tego podłoża produkcyjnego. Postaram się ją uwolnić z tego koszyczka. Korzonki bardzo cieniutkie, ale już takie długie. Alokazje, jak już wspomniałam, lubią wysoką wilgotność powietrza. Nie lubią być przelane, nie lubią być przesuszone, nie lubią dużych wahań temperatury, przeciągów. Także należy im zapewnić takie stałe warunki. I oczywiście nie zapominać o nawożeniu. Jeżeli jest coś nie tak, jest im za zimno, czy były przelane, przewiane, to odrzucają liście. Jeżeli brak im składników odżywczych, też odrzucają liście, po prostu zjadają, pobierają te składniki odżywcze ze swoich najstarszych liści. Ten mój okaz ma kilka bulw. Jedna niestety odpadła, ale nie szkodzi, wrzucę ją do mchu spagnum. A te pozostałe, o ile nie odpadną, to zostawię je tak z rośliną mateczną. Po prostu sama się zagęści po czasie i będzie więcej w doniczce. Dobrze, podłoże produkcyjne, takie włókno kokosowe, wymieszane z perlitem. Zobaczcie. Bulwy. 1, 2, 3, 4, 5. Nie będę bardziej czyścić, bo tutaj bardzo delikatne są te korzonki. To podłoże wyrzucę. Na pewno Venti musi pójść osobno. I Venti chyba zostawię już samą w tej większej doniczce. No ona jest duża, ta roślina, i też gdybym ją wkładała do mniejszej doniczki, nie chciałabym, żeby mi się przewróciła ze względu na swój ciężar. Także większa doniczka zostanie dla tej Venti. No dobrze, Venti jest już w doniczce, w nowym bigosie, odświeżonym bigosie i będzie sobie rosła poza witryną. Jest na tyle duża, że może być to samodzielna roślina. Odmian alokazji jest sporo. Tak jak tu Venti ma gładkie, ciemnozielone liście. Tak, Black Velvet ma bardzo ciemnozielone, czasami wyglądają jak czarne, z jaśniejszymi nerwami głównymi, takie zamszowe, można powiedzieć. Bardzo ładne liście. Tak, i ona ma mało tych korzeni i ona nie musi być w dużej donicy, tylko się zastanawiam, czy nie posadzić jej razem z tą sinuatą. Też mam ograniczoną ilość miejsca, nawet na mniejsze doniczki w mojej witrynie. I
Tak się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby, żeby je posadzić w jedną donicę. Tylko co z sinuatą, która ma te bulwy? To może azlani. Azlani chcę przesadzić do donicy wraz z jej dziećmi. Jedną bulwę włożę osobno, ponieważ chcę ją komuś podarować, a pozostałe listki dosadzę tutaj do tej i będzie taka jedna doniczka z azlani kameleon. A myślę, że zrobię to teraz. Czy to będzie odpowiednia donica? Myślę, że tak. Te moje maluszki mają już naprawdę sporą ilość korzeni. Będę tutaj starać się delikatnie wyciągnąć. Ten bez liścia jeszcze tu zostaje. Nie będę odrywać tego mchu z tych delikatnych korzonków, włożę w ten sposób. Dobra, te zostają. A ta roślina osobno zostanie przeze mnie posadzona do malutkiej doniczki. I też nie będę odrywać z korzonków tego mchu. Ok, mam taką malutką. Wystarczy? Nie, zmieści się. Czy dać już do większej? Tam do większej, to jednak jest za małe. Tak. Dobrze, maluszek pojedynczy jest ok. I dosypiemy tutaj bigosu. Ok, azlani kameleon jest już gotowa. Teraz czas na Black Velvet i sinuatę. Myślę, że do tej doniczki włożę obie. Black Velvet na pewno nie potrzebuje większej doniczki i na tę chwilę sinuata też nie. Nie, zmieszczą się obie. Jak korzenie będą wychodzić z doniczki, to wtedy będę przesadzać. Jak wspomniałam, Alocasia venti ma gładkie, ciemnozielone liście. Alocasia azlani kameleon ma gładkie liście, ciemnozielone, ale z takimi fioletowymi, mieniącymi się nerwami. Pod różnym kątem światła można zauważyć, że ten liść jest ciemnozielony i odbite są tylko te fioletowe nerwy, lub jest cały liść ciemnofioletowy. Właśnie dlatego nazywana jest to Alocasia kameleon. Alocasia Black Velvet ma te takie welwetowe, ciemne liście z jasnymi nerwami. Alocasia sinuata ma ciemnozielone liście i taki efekt warstwowości. Te nerwy są takie zagłębione mocno w liściu. Liść nie jest gładki. Młode listki są jasnozielone, ale z czasem ciemnieją.
No dobrze, Black Velvet i Sinuata są już w nowej doniczce. Tak się prezentują. A tu w mchu zostawię Alokazję Azlani Bulwę, która już niedługo wypuści, właściwie rozwinie liścia, bo już ładny tutaj stożek jest. Tu na dnie dziś miałam, o jest. I tu jest bulwa tej Sinuaty. I zostawię ją też tutaj w mchu Sphagnum, żeby ta bulwa się ukorzeniła i wypuściła też liścia. Dobrze, ja tu troszkę ogarnę i zaprezentuję Wam dzisiejsze przesadzone okazy. Ok, moi drodzy, Alokazja Venti, duży okaz, pięknie rośnie, wypuszcza liść za liściem, bardzo ładna alokazja. Maluszek Azlani Kameleon i kolejna Azlani Kameleon, ona jeszcze wyląduje w witrynie. I te dwie moje alokazje, Black Velvet i Sinuata, też wylądują w witrynie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Miłego dnia. Cześć!